Partnerem odcinka jest Mubi.pl, oficjalny sponsor Tymka Kucharczyka. Robert jest jednym z najbardziej uniwersalnych kierowców, jakich spotkałem. Sędziowie są niezależni, sędziowie nie podlegają jakby hierarchii FIA. Adrian Newey i stanowisko, które przedstawiał, było jasne, miało się wrażenie, że zawsze nie podlega jakby dyskusji czy negocjacjom. Robert Kubica, WRC. W zestawieniu z kim? Robert na pewno miał podejście zupełnie inne i tym, można powiedzieć, mnie zaskoczył, bo Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. To jest CoDrive numer 84, w którym porozmawiamy sobie o tym, czy WEC dogania już Formułę 1, o tym, jak wygląda sędziowanie FIA od środka, o tym, czy Robert Kubica ostrzy sobie zęby na WRC, a porozmawiamy sobie o tym wszystkim i o jeszcze więcej z jednym z najbardziej wpływowych ludzi w całym międzynarodowym motorsporcie, FIA Senior Circuit Sport Director Marek Nawarecki. Dzień dobry, Marku, jest nam szalenie miło, że jesteś dzisiaj z nami. Dzień dobry, witam wszystkich. Miło mi również, że mogę być z wami dzisiaj. Dzień dobry, Marku. Jest z nami oczywiście ten, który już mi się tu wciął, czyli Cezary Gutowski. Cześć, Czarku, ciebie też miło widzieć. Tak, ciebie też miło widzieć. Przede wszystkim dziękuję, Marku, za przyjęcie zaproszenia. Bardzo, bardzo nas to cieszy, bo znowu podbija nam podcast wspaniałym gościem i też dziękuję oczywiście naszym widzom za kolejne spotkanie. Marka będziemy jeszcze dopytywać o jego stanowisko, ale tak przybliżę wam wszystkim słuchającym pokrótce. FIA Circuit Sport Department powstały po reorganizacji w 2023 roku. Jest obecnie największym działem sportowym FIA pod względem liczby komisji i nadzorowanych zawodów. Odpowiada za 12 komisji sportowych, zatrudnia na stałe około 30 pracowników. Do najważniejszych serii należą 3 konkurencje o randze Mistrzostw Świata FIA, czyli WEC, Formuła E i karting, ale podlegają mu również międzynarodowe zawody, takie jak FIA GT World Cup, FIA Motorsport Games oraz m.in. wyścigi ciężarówek, drifting i e-sport. Także to jest bardzo poważna funkcja, proszę Państwa. Ale tak jak mówię, jeszcze Marku Cię o to wypytamy. Przejdziemy sobie teraz do takiego naszego stałego elementu podcastu, czyli propsy i disy za ostatnie Grand Prix Formuły 1. Każdy z nas da jednego propsa i jednego disa. To może być dla kierowcy, to może być dla zespołu, a ja mam tutaj taką strategię, że wycwaniam się i żeby Ci niby wytłumaczyć, będę pierwszy i wezmę sobie 2 najłatwiejsze, a potem Wy się będziecie malczyć. Więc mój props dla Maxa Verstappena, który wyciąga co może i czepia się wszystkimi palcami, paznokciami i zębami tej walki o tytuł. No i wyjeżdża po prostu 200% z tego, co ma. Mówię o bolidzie, mówię o warunkach i o wszystkim. A mój diss pójdzie do Lando Norrisa, który nie utrzymał ciśnienia. Wydaje mi się, że Lando Norris odwinął taką ciekawą sytuację, że jeżeli ktoś jeszcze będzie chciał dodać drugiego disa, to możemy to zaakceptować. W każdym razie, no cóż, no, wszyscy się modlili o to, żeby coś się stało, tak jak w tych memach, że stoi człowiek z patykiem i dawaj McLaren, zrób coś, no to Lando Norris zrobił i zadbał o to, żeby były emocje do samego końca, chociaż coraz mniej emocji w walce o tytuł, nie wiem, może. I to mój props i diss. I teraz Marku, proszę, od Ciebie. To ja spróbuję teraz, tak, no ja nie uważam się za eksperta w Formuły 1 i powiem od razu szczerze, że ze względu na wyścig nie miałem okazji śledzić w całości ostatniego wyścigu, ale ja to potraktuję może bardziej w podejściu zespołowo, a więc props będzie dla zespołu, który wygrał, bo to daje, wydaje mi się, też dobry akcent jest, jak mamy większą różnorodność zwycięzców w mistrzostwach i zespół, który bardzo się starał, żeby tutaj ponownie zaistnieć, także wydaje mi się, że zasłużył. No a diss dla zespołu, który już wspomniałeś, kierowcy, który miał zaliczył kolizję tutaj z różnych względów, ze względu na to między innymi, że to nigdy nie jest dobrze, jak dochodzi do takiej sytuacji, co wiąże się też w jakiś sposób z bezpieczeństwem, na tym gorzej, jeżeli to się dzieje w ramach jednego zespołu, mimo że prawdopodobnie historia zostanie gdzieś tam zapisana, prawda, w historii zespołów i wyścigów Formuły 1.
Do tego jeszcze wrócimy, bo to bardzo nas interesują kwestie patrzenia na kolejność w zespole po prostu i priorytetów wśród kierowców, co też masz przecież bardzo dobrze przerobione w swojej karierze, ale najpierw moje propsy i disy. Mój props pójdzie dla Kimiego Antonellego, dlatego że wywalczył swoje pierwsze podium w Formule 1 i co więcej zrobił to po bardzo fajnym manewrze wyprzedzania na Piastrim, który przecież jest kierowcą bardziej doświadczonym, który się bardzo dobrze ściga, więc hamowanie do pierwszego zakrętu z pełnym bakiem, zaraz po starcie zawsze trudna sprawa w punkt i potem utrzymanie po zewnętrznej pozycji, żeby zaatakować po wewnętrznej drugiego zakrętu, to był po prostu bardzo, bardzo dobry manewr i potem podgryzanie Maxa Verstappena też chwilami naprawdę zrobiło to na mnie duże wrażenie. Jeśli chodzi o Disa, tutaj mam trochę zagwozdkę, ale przypuszczam, że dam ją George'owi Russellowi, dlatego że no moim zdaniem jednak ewidentnie bawił się w gierki za samo bezpieczeństwa. To jest oczywiście kwestia opinii, ale moim zdaniem nawet widziałem teraz ostatnio, który to kierowca mówił o tym, że to dość oczywiste, że grał w gierki. Któryś z złych kierowców Formuły 1, chyba Ralf Schumacher właśnie. No takie samo jak było widać, że Max Verstappen w Barcelonie z Russellem, no to coś tam próbował zrobić dziwnego, co się może zdarzyć kierowcom. Tu mi się wydaje, że George spróbował zagrać taką gierkę, od razu miał kciuk na przycisku, żeby zaskarżyć, że Max go wyprzedził na tej prostej. No mi się to nie podobało, bo to jest takie trochę niesportowe, no ale z drugiej strony nie był to pierwszy raz, ale mój dis idzie do George'a Russella, mimo tego, że wygrał ten wyścig w bardzo dobrym stylu. Okej, no to wracamy do Marka w takim razie. Marku, pytanie. Pytanie jest proste. Czym dokładnie zajmujesz się w FIA? Ale żeby nie było tak prosto i żebyś miał jakieś wyzwanie, to pomyślałem, że poproszę Cię, żebyś wyjaśnił, czym dokładnie zajmujesz się w FIA, ale tak jakbyś przyszedł do szkoły i musiał wytłumaczyć ósmoklasistom na zebraniu, czym zajmuje się, poślę się notatką, FIA Senior Circuit Sport Director. No to jest tak, nie jest najprostsze pytanie do wyjaśnienia w skrócie, natomiast postaram się jakby to zobrazować. W ogóle chciałem Ci podziękować, że przy swoim wprowadzeniu tutaj już opisałeś zakres działania tego departamentu, to już mi ułatwia sprawę, no bo tak naprawdę zajmuję się 11 dyscyplinami, które wchodzą w skład Circuit Sport w FIA, więc różnorodność jest duża. Na czym to polega? No, polega to na tym, że FIA, jak wiadomo, jest tutaj po to, żeby szerzyć motorsport, żeby wspomagać wszystkich, którzy chcą brać udział, krótko mówiąc, się ścigać w jak najlepszych warunkach, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo po pierwsze, jeżeli chodzi o warunki, jeżeli chodzi o dostępność, jeżeli chodzi o sportowe fair play i tak zwana równorzędność szans. No i jak to osiągnąć? No otóż naszym zadaniem jest stworzenie warunków do tego, żeby powstały przede wszystkim atrakcyjne i dobre serie wyścigowe w każdej z tych dyscyplin, czyli tutaj nie mówimy tylko o endurance, mówimy również o touring cars, o GT, o wyścigach ciężarówek, o kartingu, drag racing, drifting i tak dalej. Także każda z tych dyscyplin ma swój świat, swoją specyfikę, a naszym zadaniem jest stworzyć ramy do tego, żeby te dyscypliny rozwijały się prawidłowo, żeby te wyścigi były jak na najlepszym poziomie i żeby dostępność również dla kierowców, dla zespołów, dla producentów w zależności od poziomu tych dyscyplin była zapewniona, czyli żeby ogólnie rzecz biorąc było to atrakcyjne i zrównoważone, jeżeli chodzi o cały model funkcjonowania. Jak do tego podchodzimy? Oraz pierwszym zadaniem jest stworzenie regulaminów, czyli w moim zespole mam osoby odpowiedzialne za każdą z tych dyscyplin, które są w kontakcie jak to się mówi, z osobami, które są w danych dyscyplinach głównymi aktorami, czyli są to albo organizatorzy, są to zespoły, szefowie zespołów, są to również promotorzy tych dyscyplin i w ramach takich grup roboczych pracuje się nad tym, żeby powstały jak najlepsze zestawy przepisów, które zapewnią, że dana dyscyplina
będzie się rozwijała, że będzie ona odpowiednia do aktualnych sytuacji, na przykład na rynku, rozwoju technologii i będzie jakby również atrakcyjna dla nowych pokoleń zawodników. Takie ramy już powstaną, czyli wiemy, jakimi samochodami, gdzie, na jakich torach, w jaki sposób chcemy proponować ściganie, to te wszystkie propozycje są przedstawiane tak zwanej Radzie Światowej FIA i to jest takie największe gremium, jeżeli chodzi o motorsport, które decyduje o tym, że ostatecznie dane propozycje będą przyjęte i jak już są zatwierdzone, no to wówczas może wszystkie lokalne, krajowe federacje, organizatorzy, czyli wszyscy tak naprawdę aktorzy motorsportu mogą pracować nad tym, żeby stworzyć zawody, żeby zorganizować wyścigi, żeby zaproponować jakby całe wydowisko również mediom i żeby to, co się miało, prawda, tam dziać i stać, stało się w jak najlepszych warunkach. Do tego wszystkiego potrzebni są również promotorzy, bo żyjemy w świecie, w którym bardzo ważne jest, żeby ekonomicznie wszystko się zgadzało i wszystko funkcjonowało i to jest zadanie z kolei promocji, czyli organizacji, które będą stwarzały odpowiedni tam klimat finansowy i ekonomiczny tego, żeby zespoły mogły się przyłączyć, żeby powstawały bardzo dobre produkcje telewizyjne, filmowe, prawda, w niektórych przypadkach, no i żeby jakby wszystko było atrakcyjne również dla bardzo ważnej części tutaj motorsportu, jakimi są kibice, którzy je obserwują zarówno na zawodach, jak i zdalnie. Także tak można, prawda, wkrótce opisać cały cykl pracy, który zaczyna się od tego, że musimy opisać jakiś kształt dyscypliny i zrobić regulamin. Nie wiem, czy moje wyjaśnienia są dla Was wystarczająco jasne, ale bo całe, prawda, tutaj funkcjonowanie FIA, no to zawsze wiąże się z pewną taką otoczką tajemnicy, no ale myślę, że to jest dobra okazja też, żeby jakby przybliżyć, jak to tak naprawdę funkcjonuje. No właśnie chciałem powiedzieć, że nie wiem jak nasze słuchaczki i słuchacze, ale jak mnie ktoś kiedyś już spyta, czym się zajmuje FIA Senior Circuit Sport Director, to ja będę wiedział, jak odpowiedzieć już teraz, więc myślę, że tak, jestem usatysfakcjonowany. Przeskoczymy sobie teraz do Formuły 1. Dzisiaj będziemy zmieniać te światy, będą się przenikać. I zastanowimy się, chciałbym Was zapytać, czy WEC goni Formułę 1 i Czarku, czy myślisz, że WEC coraz bardziej będzie rywalizował, jeśli chodzi właśnie o kibiców, o oglądalność, o atrakcyjność? Bo ja sam jeszcze 3 lata temu, czy 4 lata temu, dla mnie ten WEC był trochę taką czarną magią, a teraz są fragmenty czy części tej konkretnej serii, która sprawia, że na przykład milej mi się ogląda niż wyścigi Formuły 1. Tak też się zdarza. Jest to trudne i złożone pytanie. Nie jestem przekonany, czy WEC kiedykolwiek ma w ogóle ambicje, żeby z Formułą 1 rywalizować, bo jest to jednak inny typ motorsportu. Jest to endurance, któremu pod pewnymi względami jest trochę bliżej do rajdów niż do Formuły 1. Choćby z tego względu, że Formuła 1 jako sprint to jest, no tak naprawdę większość kibiców włącza telewizor głównie w niedzielę na 1,5 do 2 godzin, prawda? A jeśli chodzi o WEC, no to mamy minimum 6-godzinne wyścigi. Kiedyś wydawało mi się, że to dużo. Im więcej już widziałem wyścigów WEC, to mi się wydaje, że to mało. Ale jeszcze raz, trzeba się w to wkręcić. Wyścigi WEC są trudniejsze do rozumienia generalnie podczas trwania, dlatego że mają bardziej złożone regulaminy, jest tam więcej samochodów różnych kategorii, więc mi się wydaje, że WEC w pewnym sensie ściga Formułę 1, a być może Formuła 1 pomaga mu, jeśli chodzi o zdobywanie popularności. To już pytanie do Marka. Ciekawy jestem, co Marek o tym sądzi. Natomiast mi się wydaje, że jakby do Formuły 1 ciągnie cały motorsport i WEC jako moim zdaniem druga najważniejsza kategoria, przynajmniej od strony Europy i FIA na świecie, no jakby też idzie w górę. Natomiast WEC dla mnie to są przede wszystkim super fajne weekendy na miejscu. No, w krajach arabskich jest bardzo luźno, ale na przykład w Europie są zasypywane kibicami tory wyścigowe i dla mnie na przykład najlepszy weekend wyścigowy na Spa to jest weekend WEC właśnie, a nie Formuły 1. Jest o wiele fajniej, jest o wiele lepsze dojście, jest bardzo dużo ludzi, jest dużo super fajnych, szybkich samochodów, no po prostu jest zachwycający. Jest o wiele więcej jeżdżenia.
druga sprawa to jest taka, że WEC w ogóle teraz przechodzi renesans, że był taki moment, kiedy no, te regulaminy LMP1 no, po prostu sprawiały, że był tak naprawdę jeden team fabryczny, jeden team, który się liczył w walce o cokolwiek i to była Toyota i tutaj znowu wielkie zasługi dla Marka, bo pojawił się ten regulamin Hypercar, który sprawił, że o ile teraz z Formuły 1 mamy 3 producentów, no i dojdzie 4, Cadillac, o tyle w WEC-u mamy teraz 8 producentów, 8 fabrycznych teamów, czyli to jest ten moment, kiedy WEC wyprzedza Formułę 1 i do tego jeszcze Hyundai ma dojść ze swoją marką Genesis, Ford ma dojść jeszcze do najwyższej kategorii i powiedział to McLaren, co też McLaren, tak, zespół Formuły 1, wydaje mi się też, że z punktu widzenia WEC każde powiązanie z Formuły 1 typu właśnie McLaren to jest takie coś, co będzie podbijało jeszcze kategorię. Natomiast pytanie do Marka, jak ty uważasz, czy WEC ma ambicje, czy rywalizuje z Formułą 1, czy jak to wygląda od waszej strony? Ja myślę, że się zgodzę z tobą, w pewnym momencie powiedziałeś, że to są jakby dyscypliny, które się współistnieją albo się uzupełniają. Ja bym powiedział troszeczkę inaczej, że WEC, Formuła 1, ale też różne inne dyscypliny motorsportu, jak GT3 czy Touring Car, to stanowi pewien pejzaż motorsportu ogólnie i tak naprawdę to jest ważne, żeby wszystkie te dyscypliny istniały, współistniały. Każda z nich ma swoje miejsce jakby w świecie sportu samochodowego. I to nie jest tak, że one ze sobą rywalizują, czy że mają ambicje rywalizować, że któraś będzie lepsza lub gorsza od drugiej, bo zresztą to nawet bardzo trudno by było określić kryteria. Ty już wymieniłeś kilka z nich, prawda? Jak atrakcyjność wydarzenia, ilość czasu, jazdy na torze, które oferuje WEC w stosunku do Formuły 1. No to są różne formaty, więc nie sądzę, żebyśmy mogli tutaj mówić o rywalizacji. Natomiast jak najbardziej trzeba przyznać, że znajdują się te dyscypliny w różnych cyklach rozwoju. Jak zacząłem się zajmować endurance, a było to koniec 2017 roku, faktycznie sytuacja była zupełnie inna. Wtedy to były ostatnie lata kategorii LMP1, kategorii, którą przypomnę również miała swoje czas i lata świetności z z kilkoma dużymi zespołami i wielkimi producentami, którzy byli zaangażowani w tę serię. Samochody były niezwykle zaawansowane jak na ten czas technologicznie i również niezwykle drogie, bo programy w tamtym czasie, programy LMP1 budżety szacowane były powyżej budżetów Formuły 1, co pokazuje, jak daleko sprawy zaszły. I to też również przyczyniło się do pewnego czasu kryzysu, na którego podwalinach trzeba było zbudować coś nowego. I to właśnie ta nowa kategoria, nowe podejście, to się okazało Hypercars z zupełnie inną filozofią podejścia do regulaminu, czyli zaczęliśmy budować ramy do tego, żeby samochody mogły być różne, mogły być atrakcyjne, mogły bardziej wyrażać ambicje każdej z marek. No i to, co było bardzo dużym zadaniem, to stworzyć zupełnie nowe zasady techniczne, jeżeli chodzi o sposób zbalansowania ich i sposobów, w jaki damy równe szanse wszystkim zespołom, żeby rywalizować, jednocześnie kontrolując koszty, bo jak wiemy, koszty są jednym z większych przeciwników również stabilności w świecie sportu samochodowego. No i ten regulamin Hypercar jakby miał za zadanie to sprawić, żeby było miejsce dla większej ilości producentów, żeby rywalizacja była ciekawsza, żeby również były to programy bardziej dostępne dla wszystkich, nie tylko dla zespołów, ale również dla kierowców. Mamy 8 różnych marek. Jeżeli dodamy do tego jeszcze 4 dodatkowe, które są w kategorii GT3, no to już nam daje bardzo dużą różnorodność, ale sam format polegający na tym, że mamy dwie różne kategorie rywalizujące w ramach tego samego wyścigu, na tym samym torze. Tak jak wspomniałeś, Czarku, jest tu pewnie podobieństwo do rajdów, prawda? I to powoduje, że atmosfera jakby całego wyścigu i światełku jest inna od tej, którą obserwujemy w Formule 1. Jest też inna od tych, które są w innych dyscyplinach, a rywalizacja przynajmniej w ostatnich latach jest bardzo
bardzo zacięta. Tak jak widzimy, odstępy, czy to czasowe, czy jeżeli liczymy w ilościach okrążeń na meście wyścigów, są stosunkowo niewielkie, jak porównamy sobie do czasów właśnie kategorii LMP1. Marku, to twoja koncepcja ten Hypercar, prawda? Jak wpadłeś na to, żeby tak ukształtować? Przepraszam, nie mogę powiedzieć, ja się tylko wetnę, że ze wszystkich nazw, które ta kategoria mogła mieć, nazwa Hypercar jest po prostu tak epicka. Zastanawiałem się nad tym, że gdyby to się nazywało Ultracar albo Supercar, no nie, Hypercar. I to patrzysz na to i myślisz, no tak, no to jest Hypercar. Więc chylę czoła i wracam do pytania. Ja zawsze hołduję podejściu, że w sporcie samochodowym wszelkie sukcesy, porażki, historie tworzy się przez pracę zespołową, a nie indywidualną, więc tak jest też w tym przypadku. Ja pracowałem w ramach pewnego zespołu, który żeśmy stworzyli nad tą kategorią. Przede wszystkim WEC to jest projekt partnerski między FIA i ACO, który jest historycznie zaangażowany w wyścigi endurance w organizację 24-godzinnego wyścigu w Le Mans. I zaczęło się od tego, że staraliśmy się określić, jakie są różne oczekiwania producentów, którzy wyrażali zainteresowanie wyścigami długodystansowymi i to zarówno tych, którzy byli wcześniej zaangażowani, znamy takie marki jak Peugeot, prawda, kiedyś tam Audi, Porsche i wielu innych, którzy tam na przestrzeni lat się angażowali, później wycofywali z tych kategorii. I tak naprawdę początki były bardzo żmudne, polegało to na tym, że mieliśmy bardzo wiele spotkań, rozmów i również wizyt w fabrykach. Rozmawialiśmy zarówno z działami technicznymi, z działami marketingu, próbując określić, jakie są oczekiwania każdego z nich dla tego typu wyścigów, dla tego typu projektów. I co się okazało? Okazało się, że te oczekiwania są bardzo różne, a bardzo często wręcz przeciwstawne. To znaczy, niektórzy mówili, że my byśmy chcieli ścigać się samochodami, które wyrażają w 100% technologię samochodów, które sprzedajemy, czyli w naszym przypadku są samochody na przykład hybrydowe. Inni z kolei, czyli producenci typowych sportscarów, prawda, albo hypercarów, bo też tacy, prawda, są w tej grupie, to mam na myśli drogowe odmiany tych samochodów, życzyli sobie, żeby te samochody były jak najbardziej zbliżone do wersji drogowych, prawda, i więc z kolei jeszcze mieliśmy podejście bardziej klasyczne niektórych działów sportów, którzy uważali, że endurance to są wyścigi prototypów i to muszą być najbardziej dopracowane i prototypy, jeżeli chodzi o aerodynamikę, a jeszcze inni mówili, że tak naprawdę najważniejszy jest design i oni się zaangażują do endurance, jeżeli będą mogli stworzyć samochód, który będzie przypominał z przodu, z tyłu, z boku ich wersje drogowe. I tak naprawdę praca nad tą kategorią polegała na tym, żeby znaleźć pomysł, jak te wszystkie właśnie bardzo przeciwstawne i różnorodne oczekiwania połączyć. I to, co wydawało się niemożliwe na początku, niemożliwe mam na myśli o podejście klasyczne, gdzie określa się, nie wiem, pojemność silnika, maksymalną masę samochodu, wielkość skrzydła, prawda, upraszczam teraz specjalnie tak mniej więcej to podejście, ale po prostu tworzenie regulaminu na podstawie parametrów fizycznych, no to wiadomo było, że to nie spełni egzaminu, bo tak było po prostu zróżnicowane podejście. I wtedy zaproponowaliśmy coś, co było na tamten czas zupełnie nowym podejściem, mówiąc, że możemy stworzyć kategorie, gdzie samochody będą, jeżeli chodzi o ich architektury, zupełnie różne, natomiast one będą miały jeden cel i zadanie, żeby wejść w te same zakres parametrów końcowych, czyli tak zwanych osiągów aerodynamicznych, jeżeli chodzi o moc silnika, jeżeli chodzi o rozkład mas, prawda, wymiary i tak dalej. I to był ten game changer, jak to się mówi, to było kluczowe w podejściu
do tej kategorii. Wszyscy nagle poczuliśmy, że jest duże zainteresowanie, że to jest jakby taka wspólna baza dla wszystkich producentów, żeby stworzyć coś nowego z nowym podejściem, w czym każdy z nich się będzie mógł odnaleźć i opowiedzieć swoją własną historię, bo tak naprawdę o to chodzi, że każdy z producentów chce opowiedzieć swoją własną historię samochodu, zespołu, kierowców i drogi do oczekiwanego sukcesu każdego z nich. Ja mam takie pytanie jedno, bo to też mnie zastanawia wiele osób. No tutaj się cieramy oczywiście o BOP, temat dość kontrowersyjny w tym sensie, że niby nielubiana, a moim zdaniem konieczna. Natomiast takie pytanie, jak to jest, że dążymy do tej jakby konwergencji, to będzie convergence po angielsku, i trzeci raz z rzędu, ja nie marudzę, bo super w ogóle, ale trzeci raz z rzędu Le Mans wygrywa Ferrari. No tak, bo na końcu jest prosta odpowiedź, na końcu wygrywa najlepszy po prostu, w tym przypadku no to zespół Ferrari, choć nie zawsze do końca ten sam zespół, prawda, bo widzieliśmy, mamy trzy różne samochody wygrały i 3 różne ekipy obsługujące te samochody w ostatnich latach. Na czym polega to BOP i Convergence? Po pierwsze, no niedawno żeśmy nawet wypuściliśmy takie wideo tłumaczące trochę zasady Balance of Performance, na czym to polega i jak to jest wszystko organizowane i nadzorowane w WEC-u. To jest troszeczkę inaczej, funkcjonuje to w WEC-u, inaczej w Le Mans. Polega to mianowicie na tym, że każdy z samochodów jest w momencie homologacji precyzyjnie mierzony, ważony, sprawdzany, dodatkowo ma instalowane tak zwane obowiązkowe czujniki, które na bieżąco pozwalają kontrolować jego parametry trakcji, pewne informacje pochodzące z różnych czujników funkcjonowania systemu sterowania. I na podstawie tych parametrów, które możemy zmierzyć podczas homologacji, tworzony jest pierwszy taki etap, który polega na balansowaniu każdego z tych samochodów bardzo różnych, czyli widząc po prostu, jakie są różnice na przykład w teoretycznych parametrach aerodynamicznych, czyli który samochód ma przewagę, jeżeli chodzi o prędkość maksymalną, który ma przewagę, jeżeli chodzi o na przykład rozkład mas, czyli środek ciężkości. Balansujemy te różnice tak, żeby one były w tym samym oknie osiągów. I to jest po prostu praca inżynierska, ciężka praca inżynierska, która polega na precyzyjnych wyliczeniach, tak żeby to było dla wszystkich równoważne i żeby samochód przynajmniej w teorii miał takie same szanse na najlepsze okrążenie, na najlepszy czas, na te same właściwości, jeżeli chodzi o tak zwane raceability, nie wiem, czy jest polskie słowo na tego określenia, czyli możliwość, prawda, wyprzedzania. Wyprzedzalność, tak powiedzieć. I na bazie tych parametrów i tych obliczeń właśnie balansowane są samochody do Le Mans. Tam jeszcze dodatkowo dodajemy taki element, jaki jest kontrola maksymalnej prędkości, bo to jest bardzo ważny element w Le Mans, czyli obliczamy teoretyczną maksymalną prędkość każdego z samochodów i również staramy się wyrównać tak, żeby miały jednakowe szanse. I to wszystko. I tak naprawdę reszta należy do zespołów. Wszyscy mają równe szanse, wszystkie różnice są zbalansowane i potem niech wygra najlepszy. I co to znaczy ten najlepszy? To jest właśnie główne pytanie. No więc to jest ten zespół, który wykaże się największą regularnością, który nie popełni błędów, który najlepiej wykorzysta opony, który będzie potrafił zrobić to w sposób systematyczny, no i na przestrzeni całej długości wyścigu, no bo na tym polega filozofia wyścigów długodystansowych, że trzeba być dobrym nie przez 45 minut czy 1,5 godziny, trzeba być dobrym przez 6, 8, 10 lub 24 godzin w zależności od długości wyścigu. I to nie tylko jest zadanie dla jednego kierowcy, ale dla całego zespołu 3 kierowców, którzy wsiadają kolejno i zmieniają się za kierownicą. Także ta filozofia jest podejściem nowym w stosunku do LMP1.
ale no, widać, że w dużej mierze się sprawdza. Czarku, powiedziałeś, że 3 razy wygrało Ferrari, natomiast jak popatrzymy, jakie były różnice czasowe na mecie wyścigu po 24 godzinach ścigania w stosunku do dystansu, w stosunku do czasu, jaki to zajęło. Jeżeli to będziemy chcieli, prawda, przybliżyć lub porównać do różnic czasowych na mecie wyścigu Formuły 1, no to tak naprawdę przekonamy się łatwo, że szanse są naprawdę wyrównane. No tak, To to było 15 sekund, było... prawda? Na 3 pierwsze Tak. załogi. No i trzeba dodać, że Mistrzostwo Świata zdobyła w zeszłym roku załoga Porsche, tak? Ferrari wygrało Le Mans, a Mistrzostwo Świata zdobyła załoga w Porsche numer 6, jeśli dobrze pamiętam, na pewno tegorocznym. Jeszcze chciałem cię spytać o taką rzecz krążącą wokół tych tematów, bo spotkasz bardzo wielu ultraciekawych ludzi, a jedną z osób, które spotykałeś na swojej drodze, był Adrian Newey, bo zdaje się, że już teraz Aston Martin wchodzi do WEC-a, to już jest, znaczy wszedł już do WEC-a, tak już się ściga, natomiast już wcześniej chciał wejść. Powiedz... Tak, to jest właśnie częścią tej historii, którą opowiadałem, jak żeśmy próbowali zebrać wszystkie marki i producentów wokół stołu i zaprosić do tworzenia wspólnego tego regulaminu. I jedną ze stron zainteresowanych, i to nie było tajemnicą, bo był nawet komunikat prasowy na ten temat, ogłoszenie w 2020 roku, jeżeli się nie mylę, i to było jakoś wiosną, że Aston Martin w tamtym czasie jeszcze należał do innych właścicieli, był zainteresowany wejściem do Endurance i to właśnie przy wykorzystaniu architektury ich samochodu drogowego, czyli Astona Martina Valkyrie, z którego też zachował, prawda, aktualny samochód nazwę, no i osobą odpowiedzialną za rozwój tego samochodu w ramach współpracy w tamtym czasie ze strukturą Red Bulla był Adrian Newey i w istocie brał udział w chyba 2 spotkania mieliśmy wtedy właśnie na dyskusji na temat przyszłości regulaminu. I jakieś ciekawostki, przepraszam? No. Jaką osobą jest Adrian Newey? No trudno mi powiedzieć, no na podstawie jakby tego spotkania nie pokusiłbym się o jakieś, prawda, bardzo dokładne opisanie jego osobowości, ale jedno, co mogę powiedzieć, że sposób podejścia, rozmowy, dyskusji jego jako osoby związaną z motorsportem, szczególnie z Formułą 1 na najwyższym poziomie, był nieco różny od tego, co inni producenci prezentowali, między innymi Toyota zaangażowana od wielu lat już w Endurance. No mogę powiedzieć, że tak, że była to rozmowa bardzo precyzyjna i wymiana zdań zawsze dotyczyła bardzo konkretnych rzeczy, liczb, parametrów, i to nie jest tak, że właśnie się dyskutuje o jakichś tam wizjach. Miałem wrażenie za każdym razem, jak z nim rozmawiałem, że rozmawiamy o bardzo konkretnych rzeczach, i stanowisko, które przedstawiał, było jasne, miało się wrażenie, że zawsze nie podlega jakby dyskusji czy negocjacji, ale to jest częste bardzo właśnie w środowiskach związanych z Formułą 1. On od razu najchętniej by usłyszał, wiesz, ile centymetrów tam może mieć skrzydło z tyłu i tyle, bo już w głowie to sobie rysował. Przynajmniej tak. Tak, sobie... no to było właśnie bardzo dobrze to zobrazowałeś. To było właśnie, bardzo często rozmawialiśmy o tego typu detalach, podczas jak byliśmy jeszcze tam, powiedzmy, 2 lata przed rozpoczęciem całego projektu, także to pokazywało, że po prostu jak bardzo profesjonalne było w tamtych czasach już podejście do tego projektu, który jeszcze wtedy nie był głównym projektem jego zespołu. Adrian, chłopie, my tu jeszcze się nie ścigamy, a ty już pytasz o skrzydła, ale wykorzystam Adriana Newey jako pomost z powrotem do Formuły 1. Kwestia kolizji Norrisa i Piastriego i w ogóle zespołu McLarena jako takiego, zarządzanie zespołem. Rozmawialiśmy w poprzednim odcinku Kodra z Mikołajem Sokołem o tym, że w sumie to nam się podoba, że nie ma tych team orders, że pozwalają im się ścigać. No ale sam Zak Brown mówił, myślę, że on chciał tak naprawdę trochę zdjąć to ciśnienie z kierowców. Mówił, że tak, to się musi prędzej czy później wydarzyć. Tam oni są po prostu za blisko.
muszą się zderzyć. Też kierowcy to po tym wypadku powtarzali, że tak, że Zak nam mówił, dobrze, że już mamy to za sobą. Ale chciałem Cię zapytać, jak to wygląda z Twojej perspektywy, takie, no bo to po pierwsze to wybranie lidera i w ogóle praca z kierowcami pod względem psychologicznym, tak, że te psychiki się różnią, jeden jest Icemanem jak Piastri, drugi jest troszkę bardziej delikatny jak Norris. Dużo pytań na jeden temat, ale oddaję Ci już głos. Moje doświadczenie w zarządzaniu kierowcami i w sensie temperowania ich ambicji i jakichś tego typu priorytetów, to bardziej związane jest w czasach, kiedy zajmowałem się w rajdach WRC albo też w jakimś tam ograniczonym zakresie w czasach endurance z marką Peugeot. No tak jak wspomniałeś i to jest prawdą, że to są sytuacje, których trudno do końca uniknąć, a jeżeli już się je udaje uniknąć, to jest to przeważnie dużym kosztem, czyli takich bardzo dużego zróżnicowania w pozycji każdego z kierowców w danym zespole, a tego nikt nie chce widzieć, bo to nie jest ciekawe ani dla zespołu, ani dla kibiców. Druga rzecz jest taka, że jeżeli chcemy, żeby zespół odnosił najwyższe sukcesy, no to każdy kierowca musi być indywidualnie motywowany, więc nie można jednocześnie tego kierowcy motywować, a mówić z drugiej strony uważaj, bo tu jak będziesz jechał za szybko, to my ci powiemy, że masz zwolnić albo przepuścić kolegę. Co nie znaczy, że w pewnych bardzo istotnych i takich jakby dokładnie określonych sytuacjach dla zespołu pewna dyscyplina lub szczególna uwaga, ja bym to raczej tak nazwał, nie powinna takich kierowców obowiązywać. Myślę, że jak w historii tam popatrzymy, no teraz nie mam konkretnych przykładów, ale zdarzało się, że były takie duety, które potrafiły się dobrze synchronizować, natomiast więcej mamy zdecydowanie przykładów kierowców bardzo utalentowanych, będących w tym samym zespole, gdzie w pewnym momencie dochodziło do nieporozumień i do kolizji. Ja powiem tak, że najważniejsze jest, żeby zasady były jasne dla wszystkich. To bardzo, bardzo pomaga, ale to nie wystarcza. To nie wystarcza, bo jednak każdy kierowca ma swoją ambicję, chce wygrać, a w momencie jak czuje tą szansę, no to będzie starał się, zresztą na tym ten sport polega, to jest sport indywidualny w ogólnych zasadach, więc to jest normalne, że każdy będzie chciał gdzieś tam zaistnieć, pokazać, że w danej sytuacji jest lepszy i nie zawsze się to dobrze skończy. Więc po prostu no, jasne zasady w zespole i myślę, że zespół McLarena próbował takie również tam, prawda, słyszeliśmy, nie, ustanowić. Bardzo na pewno w tym pomagają, ale no, gdyby była jakaś taka jedna recepta na to, żeby tego uniknąć, to na pewno by była stosowana już przez te najlepsze zespoły. Ja powiem tak, że w rajdach miałem podobne sytuacje, ale one związane były no, nie z bezpośrednią rywalizacją, ale jakby z ogólną strategią, którą zespół obejmował na Mistrzostwa Świata, czyli gdzieś tam liczyły się, prawda, punkty, które zbiera kierowca, który ma szansę na wygraną na tytuł. No i to też nie było zawsze łatwym zadaniem dla tych, co interesują się rajdami, historią rajdów, no to myślę, że też pamiętają te czasy, gdzie kierowcy dobrzy w tych samych zespołów rywalizowali i potem kończyło się to czasem, że jeden z nich wypadał, w efekcie mniej punktów zespół dowoził, gdzieś tam Mistrzostwo Świata było zagrożone. Jeszcze jedną rzecz chciałem istotną dodać do tego, że tak naprawdę to trudność pojawia się, jeżeli to dotyczy zespołu, który jest liderem. Bo jak długo się goni, łatwiej jest gonić tak naprawdę w sporcie samochodem. Jak się goni, to jest gdzieś tam ten duch zespołowy funkcjonuje i łatwiej jest ustalić wspólną strategię. W momencie jak zespół gdzieś tam jest na szczycie i przoduje w klasyfikacji, no to naturalnym
rywalem staje się kolega zespołu. No i wtedy to jest naprawdę bardzo trudno. Ja jeszcze chciałbym trochę ten temat pogłębić, dlatego że no wy mieliście taką sytuację tak naprawdę w Citroenie, to jak porozcenna, co to dużo mówić. Mieliście pod ręką dwóch najwybitniejszych kierowców, a już na pewno najbardziej utytułowanych obecnie w historii Mistrzostw Świata rajdowych. Trudne decyzje, te nerwy. Jak to? Powiedz, jak się w ogóle funkcjonuje wtedy w zespole? Jakąś anegdotkę może zdradzić jakąś z tamtych czasów, bo to są ultra ciekawe rzeczy. I jakbyś mógł od razu dodać, jacy to byli kierowcy, bo też nie wszyscy pewnie, którzy nas słuchają, muszą wiedzieć. No to myślę, że Czarku, wspominasz historię, rywalizację Sebastiana Loeba i Sebastiana Ogier. To było w tych czasach, czyli 2009 rok, to był pierwszy sezon, gdzie ta rywalizacja nabierała tempa. W tamtym czasie Sebastian Ogier był w zespole tak zwanych juniorów, a Sebastian Loeb był głównym kierowcą fabrycznym, zdobywającym kolejne tytuły mistrza świata. Zresztą ciekawą anegdotką jest, że jak w ogóle Sebastian Ogier się dostał do rajdów, otóż jak doszło do finału pucharu, który był zresztą organizowany przez Federację Francuską Rajdowego Pucharu i Citroën wraz z Federacją Francuską próbował wytypować najlepszego zawodnika, który mógłby dołączyć do zespołu juniorów, no to tym, którym zarekomendował Sebastiana Ogier, był właśnie Sebastian Loeb, czyli on miał jakby tą szansę zarekomendować i gdzieś tam zapoczątkować karierę swojego przyszłego rywala. No i tak właśnie w 2009 roku, zdaje się, bodajże to był rajd Portugalii, ja wtedy się zajmowałem głównie Sebastianem Ogier, no i to wtedy doszło do pierwszego zwycięstwa, bardzo nieoczekiwanego zresztą Sebastiana Ogier, który pokonał Sebastiana Loeba, no i można jakby przytoczyć taką anegdotkę, że jak pamiętam przebieg tego rajdu, no wtedy mistrz jakby do końca nie zdawał sobie sprawy, myślał, że będzie na mecie rajdu pierwszy i tak naprawdę po ostatnim odcinku specjalnym się okazało, że jest inaczej. Było to wielką sensacją, ale też potrafił to jakby docenić, pogratulować i ta współpraca układała się dobrze. W kolejnych sezonach już było trudniej, bo w momencie jak kierowcy jeździli już w tym samym zespole i jakby naturalnie trzeba było wybierać, prawda, priorytety i doprowadzać strategię, no to było więcej dyskusji. Jasne się stało, że na dłuższą metę no to będzie funkcjonowało trudniej, ale to się zbiegło też z tym, że szybko plany rajdowe zespołów zaczęły się zmieniać i Sebastian Ogier przeszedł do innej marki, do marki Volkswagena, no i historia rajdów toczyła się dalej. Natomiast no tak jak mówię, to nie są łatwe tematy i nie są do końca rozwiązane na pewno na szczeblu team managementu. Natomiast bardzo, bardzo ciekawe jest to, więcej myślę, jest tutaj z psychologii niż tak naprawdę ze strategii i z taktyki do zastosowania. A w programie juniorskim Citroena był też znany nam skądinąd Kimi Räikkönen. I czy masz jakieś wspomnienia z nim związane? Bo to, jeśli chodzi o psychikę, to jest tutaj odnośnikiem dla wielu lodowych po prostu z wyciętym układem nerwowym kierowców. Tak, to anegdot jest bardzo wiele. To był bardzo, bardzo nietypowy projekt, za który też byłem odpowiedzialny w tamtym czasie, bo Kimi wtedy pauzował karierę w Formule 1. Jego marzeniem było zrobić pełen start, zaliczyć w rajdach WRC i wybrał Citroena jako zespół i samochód, którym chciał jeździć. Natomiast jego podejście było bardzo mocno uwarunkowane jego doświadczeniami z toru. No i ja pamiętam takie sytuacje, że jak tam próbowaliśmy jakoś tam dostosować program przygotowywania go do startów na testach, Kimi nas zadziwiał, bo po przyjechaniu tam powiedzmy 2-3-krotnym odcinka testowego,
potrafił wykręcić czasy, które niczym nie ustępowały innym najlepszym zawodnikom. Natomiast no, przez bardzo długi okres czasu miał trudności jakby przy przygotowaniem się i przystosowaniem do współpracy z pilotami, więc dużo trzeba było, prawda, wysiłków. Jak to ładnie powiedziałeś. No, to taka była prawda, bo tak naprawdę trudno jest oceniać, prawda, z perspektywy kogoś, kto nie miał jakby takiego przebiegu kariery jak wszyscy inni zawodnicy, czyli on się nie uczył od podstaw tych zasad współpracy z pilotem, tylko po karierze solowej w bolidzie, prawda, nagle starał się przystosować do sytuacji, gdzie ktoś mu mówi, jak ma dostosować jazdę i odczytuje notatki, prawda, które dla niego powinny być wskazówką. No więc to było jakby takim największym zadaniem i największym wyzwaniem. No a z takich anegdot to pamiętam, jak kiedyś Kimi miał dosyć poważną kraksę i to było zdaje się na rajdzie w Finlandii, jeśli dobrze pamiętam, która no, bardzo mocno uszkodził samochód i czuł się jakieś bardzo no, rozczarowany ze swoją jazdą i tą sytuacją, ale również wykazywał bardzo dużą empatię dla reszty zespołu. Jak miał szansę wystartować na drugi dzień rajdu, tylko wyzwaniem było naprawić samochód, no to gdzieś pojawił się w środku nocy, niespodziewanie dołączył do zespołu i zaczął, prawda, pomagać, naprawiać, klepać samochód i gdzieś tam w swoich archiwach mam jeszcze zdjęcia właśnie Kimiego krzątającego się wokół samochodu, mocno zdewastowanego samochodu WRC, próbującego głęboko, prawda, pomagać mechanikom. Nie? No i to było tak, że to był właśnie duży, bardzo mocny charakter i można było obserwować jego zachowania bardzo ekstremalne w zależności od sytuacji, no, potrafił zaskakiwać. No to skoro mowa o Kimi Räikkönenie, kierowcy Formuły 1 w WRC, no to nie sposób nie przejść do kierowcy, który jest jeszcze bliższy naszym sercom. Robert Kubica w WRC. W zestawieniu z Kimi, może nie tak bezpośrednio, ale czy powielił pewien schemat, czy cię zaskoczył? Czym się wyróżniał Robert, jak go poznałeś w tych warunkach bojowych? Robert no, na pewno miał podejście zupełnie inne i tym można powiedzieć mnie zaskoczył, bo akurat jak Robert dołączył do zespołu, jak zaczęliśmy wspólnie pracować nad jego startami, no to było już po doświadczeniach, które miałem z Kimi Räikkönenem i tak nawet się zastanawiałem, czy pewne jakby tam nauki z tego okresu przydadzą się, ale okazało się, że podejście Roberta zupełnie inne. Przede wszystkim Robert, mam wrażenie, że gdzieś tam przez dużą część swojej kariery wyścigowej myślał o rajdach i bardzo dużo wiedział o rajdach i gdzieś tam miał przygotowanie dużo lepsze, zresztą próbował swoich sił, prawda, też w rajdach, więc miał przygotowanie do tej dyscypliny dużo lepsze niż miał Kimi Räikkönen, który się skupiał na prędkości, a niekoniecznie na tym, co było wokół, więc Robert zaskoczył mnie jakby no, swoją wiedzą o rajdach w momencie, jak zaczynał przygodę z samochodami w WRC, no i oczywiście jego potencjałem pracy, którą wkładał na przygotowanie się do startów. To było, myślę, że ze wszystkich zawodników, których w tamtych czasach jeździli w rajdach, włącznie z tymi najlepszymi fabrycznymi, Robert wykazywał najwięcej zaangażowania i pracy w przygotowaniu startów. Czasem może nawet za bardzo mówię w tym sensie, że kosztowało go to bardzo, bardzo dużo wysiłku i czasu, no a to jest ważne też, żeby prawda, kierowca miał w pewnym momencie, prawda, trochę dystansu do tego, ale to zawsze było w dobrej sprawie i z dobrymi, jak pamiętam, skutkami, które zostały uwieńczone tytułem mistrza świata w WRC2 w tamtym czasie, w 2013 roku. Jakby spytać takiego laika totalnego, który słyszał o Kubicy, że jeździł w rajdach i zakładając, że odróżni rajd od wyścigów, no to większość absolutna powie, że Robert Kubica w rajdach radził sobie słabo, że to była porażka.
A ze strony insidera jak to wyglądało? No, absolutnie nie można powiedzieć, bo przede wszystkim Robert miał na wielu rajdach zaskoczył najlepszych kierowców prędkością. To na pewno, szczególnie pamiętamy jego debiuty na niektórych rajdach asfaltowych, jak chociażby właśnie wspomniany rajd, nie, jeszcze o rajdzie de Tuivach nie mówiliśmy, ale jak startował jeszcze C4 WRC, to był jeden z pierwszych, drugi start w tamtym sezonie samochodem WRC i prędkość miał zaskakującą dla wszystkich. W rajdach asfaltowych bardzo często wygrywał odcinki specjalne, a to, że nie wszyscy zapamiętali te sukcesy, no to pewnie dlatego, że co zresztą było bardzo naturalne, nie zawsze udawało mu się dowozić te bardzo dobre wyniki do samej mety, no a prawa później komunikacji medialnej są nieubłagane, że wszyscy czekają, prawda, na ten końcowy wynik. Natomiast no, cały czas będę się upierał, że ten sezon 2013 w WRC2, gdzie Robert zdobył tytuł, no pamiętam jak ciężko było, czasem kosztem, prawda, tutaj weryfikowania pewnych podejścia, strategii, co nie zawsze było łatwe, natomiast co dawało w tamtym czasie duże efekty i w efekcie udało się dowieść ten tytuł i to był bardzo duży sukces, który no, cały czas takim zostaje, biorąc pod uwagę, że nie ma drugiego kierowcy z taką historią, z takim dorobkiem, który by podobne rzeczy osiągnął. Jak się teraz rozmawia z Robertem po tym zwycięstwie w Le Mans, które jakby podkreśliło jego kunszt generalnie jako kierowcy, wyjątkowość, to widać, że Robert gdzieś tam nie odrzuca powrotu do WRC. Oczywiście teraz chce się skupić na WEC-u, na Mistrzostwie Świata i tak dalej, ale miał ten cel, żeby być jedynym kierowcą w historii, który wygrał wyścig Formuły 1 i wygrał rajd WRC. I można odnieść wrażenie, że znowu ta myśl być może mu w głowie kiełkuje. Czy twoim zdaniem ma możliwość, żeby tego dokonać jako kierowca? Ma w sobie takie umiejętności? Ja myślę, że tak, to zależy od podejścia. Robert jest jednym z najbardziej uniwersalnych kierowców, jakich spotkałem, więc to wszystko zależy od tego, jakie szanse sobie ku temu da, jaki czas, bo wiemy, że sport samochodowy to jest też, sukcesy są miarą doświadczenia i doskonalenia, więc to nie jest tak, że to jest coś, co może przyjść szybko, natomiast jeżeli zdecydowałby się na powrót do rajdów, to wiedząc jak długie są kariery w rajdach, no to nie widzę przeszkód do tego, żeby Robert mógł naznaczyć tą dyscyplinę również dalszymi sukcesami, bo w tej chwili z różnymi doświadczeniami, które posiada, również te z rajdów z tamtego okresu, można powiedzieć, że przygotowanie ma jeszcze lepsze i na pewno byłby bardzo by miał podejście dojrzałe do tego, żeby starać się znieść na najwyższy poziom. Oczywiście wygrać rajd rangi Mistrzostw Świata, wygrać tytuł, to już są zupełnie inne, jeżeli chodzi o wymiar cele, ale jak najbardziej myślę, że jeżeli ktoś miałby próbować, no to na pewno Robert nadawałby się do tego typu wyzwań. Tak, mówisz, że Robert jest uniwersalny, nie tylko jako kierowca, ostatnio jako aktor też z Miśkiem Koterskim, no wspaniałe te scenki, nie wiem czy widzieliście, odgrywali. Marku, chciałem Cię zapytać o FIA i o Polaków w FIA. Jak wielu w ogóle rodaków pracuje w federacji? Czy jak przechadzasz się korytarzami, to musisz się co chwila przestawiać na polsko-angielski, francuski, czy raczej znasz wszystkich, bo to są 3 osoby na przykład? No, FIA w ogóle trzeba zaznaczyć, to jest bardzo międzynarodowe środowisko. W mojej karierze chyba najbardziej międzynarodowa organizacja, jaką mam. W moim zespole bezpośrednim mam 26 osób, które reprezentują już zdaje się 11 lub 12 narodowości, zależy jak policzyć, bo niektórzy mają podwójne, także to już jest duża różnorodność i jest to zawsze bardzo,
bardzo takie kulturalno bogacące doświadczenie współpracować z tak różnorodną ekipą. W ekipie w FIA są też Polacy w bardzo różnych dziedzinach, w bardzo różnych dyscyplinach. Piotrek Magdziarz zajmuje się działem komunikacji, mamy kolegów w dziale safety, czyli który opracowuje standardy bezpieczeństwa. Koleżanka pracuje w dziale rozwoju współpracy z klubami, również na torach. Bardzo wielu Polaków dołączyło do zespołu FIA. Mamy dyrektora zawodów w Formule I, Marka Hanaczewskiego, zajmującym się w Le Mans, zresztą był Polak w roli delegata tak zwanego e-safety, czyli specjalisty od sytuacji niebezpiecznych związanych z wysokim napięciem. To się nazywa e-safety. Konrad Essen był z nami. Także no i coraz więcej się pojawia tutaj na różnych ważnych stanowiskach, czy to operacyjnych, czy organizacyjnych, czy związanych z koordynacją pracy FIA. No ale z tego co słyszę, to powoli obsadzacie wszystkie kierownicze. Dobrze. Kiedyś Polski będzie urzędowym w FIA. To będzie przewrót. Teraz chciałem Cię jeszcze podpytać o temat, który grzeje wszystkich kibiców, niezależnie od kategorii. Myślę, że w ostatnich latach jeszcze zdecydowanie bardziej niż kiedyś, czyli sędziowanie. Bo to jest i jeśli chodzi o WEC, i jeśli chodzi o Formułę 1, pojawiają się takie, no jest sporo kontrowersji, pojawiają się zarzuty o brak powtarzalności, no ale to sobie oceniamy my, widząc wynik, efekt już, tak, tych podjętych decyzji. A chciałem zapytać, jak to wygląda od środka i czy my może na przykład czegoś nie rozumiemy, może to jest troszkę jeszcze trudniejsze niż nam się wydaje i może powinniśmy być bardziej wyrozumiali. Ja powiedziałbym tak, że to też zależy od dyscypliny sportu samochodowego. Oczywiście myślę, że mówisz o sytuacjach, które często są dyskutowane, czy to w Formule 1, czy w przypadku WEC-u. Sędziowanie z natury nie jest rzeczą prostą, bo jak wiemy, w różnych dyscyplinach sportu, nie tylko motorsportu, ale sportu, zawsze zdarzają się dyskusje, kontrowersje, a w motorsporcie staje się to tym bardziej trudne, że jak wiemy, ocena sytuacji, która z punktu widzenia, nie wiem, widza albo telewidza wydaje się oczywista, może wyglądać zupełnie inaczej z punktu widzenia sędziego sportowego. W ogóle to chciałem zaznaczyć, że sędzia sportowy w seriach, wyścigach, mistrzostwach świata FIA, nawet jeżeli jest nominowany przez FIA, jest osobą niezależną. Czyli każda decyzja, która jest podejmowana przez sędziów sportowych, podejmowana tak naprawdę jest przez ekspertów, którzy w tej dziedzinie są wyszkoleni oczywiście, którzy się doskonalą, którzy wymieniają się informacjami, natomiast oni są całkowicie niezależni. W jakim sensie są niezależni? No w takim, że oni mogą podjąć decyzję albo która będzie nakładała karę na kierowcę, na zespół ze względu na jakieś przewinienie, ale może też być decyzją, która odwołuje albo w jakiś sposób nie daje jakby racji raportom delegatów sportowych, delegatów technicznych, czy też jakiejś decyzji dyrektora zawodów. To jest bardzo ważne, żeby to zrozumieć, bo często widać się, prawda, w przekazach, że FIA zdecydowało to, czy FIA zdecydowało tak, tamto, prawda, natomiast w istocie to jest tak, że i to jest bardzo ważną zasadą, że sędziowie są niezależni, sędziowie nie podlegają jakby hierarchii FIA, oni są, prawda, nominowani, te składy są, prawda, w jakiś sposób niezależnie weryfikowane i mało tego, każda decyzja podjęta przez tych sędziów może podlegać apelacji przez inne gremium, również niezależnych sędziów, prawda? Czyli rola FIA to jest tworzenie regulaminu, to jest odpowiedzialność za zawody, to są decyzje
o tym, co dzieje się na torze bezpośrednio, jak zadbać o to, żeby było bezpiecznie, kiedy wprowadzić, prawda, safety car, natomiast wszystko, co dotyczy przewinień, to decyzje podejmowane są w sposób niezależny. I teraz sędziowie do podjęcia takiej decyzji mają do dyspozycji oczywiście wideo, prawda, czy tam nagranie całej sytuacji, ale mają też do dyspozycji dużo innych narzędzi, takich jak parametry telemetrii samochodów, wiedzą, jakie były tam, nie wiem, kąty na przykład kierownicy, czy dany kierowca przyspieszał, czy hamował, czy zareagował na daną sytuację, czy też nie. I biorąc pod uwagę wszystkie elementy, podejmują ostateczną ocenę sytuacji. Dodałbym jeszcze, że to ważne jest, że sędziowie nie są jakby sami w tym procesie decyzji. Towarzyszą również eksperci, którzy niedawno byli kierowcami. Mogą być to nawet czynni kierowcy jeszcze, którzy brali udział dawniej w danej dyscyplinie, ale już teraz nie są zaangażowani, którzy im doradzają na przykład, że w takiej sytuacji kierowca według nich zachował się słusznie albo zachował się niesłusznie. Więc jest to proces złożony, dlatego bardzo często te oceny i te są inne niż te, które są oczekiwane na podstawie tego, co widzimy w telewizji, na podstawie tego, co możemy zaobserwować na torze. Więc nie jest to proces jakby łatwy. W dodatku to, co jest jeszcze ważne, żeby poznać jakby całość kontekstu, jeżeli pojawiają się nowe elementy, to zespół albo zawodnik może je wnieść w celu dokonania rewizji. Stąd też czasem zajmuje to trochę więcej czasu niż chciałoby się widzieć, prawda, podczas zawodów. Czy uważasz, że, bo jest teraz taki, mówi się o tym głównie w Formule 1, czy skład sędziowski powinien być stały, czy jednak dobrym systemem jest ten system rotacyjny? Bo oba mają, zdaje się, swoje wady i zalety. Ja na przykład, bo obawiam się, że gdyby byli stali sędziowie, to są tylko ludzie i moim zdaniem ja jako obserwator uważam, że byli sędziowie, którzy bywali stronniczy, więc jakby byłby stały skład sędziów, to istnieje ryzyko, że jakby ta stronniczość byłaby cały czas podtrzymywana. No ale może się mylę. Jaką ty masz opinię w tym temacie? Znaczy myślę, że tutaj pewna wymiana jest korzystna, jest potrzebna, dlatego że sędziowie mają różne doświadczenia, mają różne opinie, mają różny też tak zwany background, czyli mogą mieć różne specjalizacje. Część sędziów są na przykład wykwalifikowanymi prawnikami, prawda, na co dzień, i oprócz tego są ekspertami w sporcie samochodowym. Część z kolei mają zupełnie inne zawody i też są tymi ekspertami. To powoduje, że oni mogą mieć spojrzenie troszeczkę inne i inne mają też doświadczenia. Wielu z nich sędziuje w różnych kilku dyscyplinach, czyli na przykład mamy w WEC-u mamy sędziów, którzy również są w Formule 1, którzy może będą sędziowali również w kilku wyścigach Touring Caru i w wyścigach GT3. Więc fakt, że dokonana jest pewna rotacja, która nie może być jakby taką pełną wymianą panelu z jednych zawodów na drugie, to powoduje, że to spojrzenie cały czas jest świeże i bierze pod uwagę jakby różnorodność sytuacji, które mogą być. Bo z jednej strony każda dyscyplina jest inna, z drugiej strony doświadczenie z innych kategorii może często służyć w podejmowaniu właściwych decyzji. Na przykład jeżeli w wyścigach GT mieliśmy bardzo podobną sytuację, jak w Le Mans, która została w jakiś sposób osądzona. Oczywiście z jednej strony jest tendencja na to, żeby była jakby taka stałość podejmowania decyzji w danym kontekście, z drugiej strony każda sytuacja jest inna i też trzeba to umiejętnie rozgraniczyć. To jest po prostu podobna sytuacja i podobne dylematy, jakie obserwujemy w innych dyscyplinach sportu, które zawsze są i będą prawdopodobnie dyskutowane, no bo jest tyle opinii, ile punktów widzenia. Czarku, czy to był tylko wdech, czy z Czarkiem to nigdy nie wiadomo, czy bierze głęboki wdech, żeby coś zacząć mówić, czy po prostu zapomniał oddychać? Oddaję tobie pałeczkę prowadzenia. Przejdziemy w takim razie już do następnego wyścigu Formuły 1, to będzie Grand Prix Austrii 2025.
i żeby Marek jeszcze kiedyś do nas przyszedł, bo tu obiecywaliśmy rozmowę, a go maglujemy non-stop, to spytam teraz Czarka, żebyś miał chwilę na odsapnięcie. Grand Prix Austrii 2025. Czy Mercedes pociągnie to i teraz George Russell i Kimi Antonelli, troszkę jak to w piłce nożnej dziennikarze tak często mówią, że lekko publicystycznie spytam, czy Mercedes wygra, a McLaren znowu będzie czwarty. Czy ta Austria to jednak jest troszkę inny tor niż Kanada? No, w rok temu wygrał Mercedes. Co prawda po zderzeniu Norrisa z Verstappenem, kolejnej kontrowersji też sędziowskiej, no bo faktycznie dziwnie się tam działo, ale wygrał Mercedes. Natomiast no, Austria będzie wielką zagadką, dlatego że wszystko na papierze wskazuje, że McLaren powinien mieć przewagę, ale to samo miało być w Kanadzie i to nie nastąpiło. I teraz rodzi się pytanie, czy to dlatego, że w końcu ta Kanada była tak bardzo inna, że miało prawo się po prostu coś pomylić, jakoś powinąć noga na tym konkretnym torze, na tym konkretnym asfalcie, przy tej pogodzie, czy jednak doszło do czegoś, co się dzieje czasami za kulisami, co sprawiło, że McLaren już nie będzie tak mocny jak był. Bo mieliśmy w zeszłym roku ten nagły spadek prędkości Red Bulla, i bardzo gwałtowny i tam na wiele różnych sposobów go próbowano wytłumaczyć. Moim zdaniem tutaj Marek pewnie nie może mi tutaj ani przyznać, ani zaprzeczyć, ale wiem z anegdot, jak to czasami działa. Po prostu ktoś poszedł do Red Bulla i powiedział: chłopaki, my wiemy już, co wy tam kombinujecie z tym i z tym, zdejmijcie to. I to już nie będziemy, wiemy, gdzie szukać, zapomnijmy o tym. I być może tak było w przypadku McLarena. To jest moja teoria obserwatora, mogę się mylić, ale po prostu takie rzeczy się zdarzają. Jeśli do tego doszło, no to w ten czas mamy trochę odwrócenie sytuacji, tak jak w zeszłym roku z Red Bullem, i mamy potencjalną sytuację, kiedy Red Bull może być, McLaren może być znowu ścigany, może być po prostu na pozycji takiej gorszej. I to moim zdaniem pokaże Austria, która jest innym torem niż Kanada, no ale zawiera 3 wolne zakręty, czyli 3 zakręty trakcyjne, coś, co jest w Kanadzie. Tylko szykan tam nie ma, w Kanadzie same szykany, to jest ten element różnicujący. No i zawiera też te średnie i parę szybkich łuków. W ogóle tor jest bardzo ciekawy, ja go bardzo lubię. Najkrótszy czas okrążenia, mimo tego, że tor nie jest najkrótszy, 10 tylko zakrętów, przy czym formalnie z perspektywy Formuły 1 tylko 7, bo 3 są jechane na pełnym gazie. I to wymaga takiej perfekcji, precyzji, trochę jak w rajdach, w których są długie proste. Jest podobnie, w sensie, że w rajdach, gdzie masz długie proste i mało zakrętów, nie możesz sobie pozwolić na błędy, bo nie masz gdzie ich odrobić. I tak samo w Austrii się rozgrywa ta walka o 1000 sekundy, bo masz krótki czas okrążenia, ale bardzo drobny błąd w jednym zakręcie z 7 tylko prawdziwych sprawia, że już tracisz sporo czasu, nie masz go gdzie odrobić. Więc to jest takie, mi się wydaje, podobieństwo między rajdami i wyścigami w tym punkcie. Obstawiać jeszcze za chwilę będziemy, natomiast ja chciałem spytać Marka, co ty, Marku, sądzisz o torze Red Bull Ring z aspektu dla ciebie dowolnego, ale mnie bardzo interesuje na przykład takie kwestie jak negocjowanie z torami, właśnie promotorzy, jakim torem jest Red Bull Ring w tym, nie wiem, rankingu wewnętrznym, może nieoficjalnym FIA. Dobrze się z nimi pracuje? Tak, jak najbardziej. Red Bull Ring jest jednym z bardziej nowoczesnych torów, dobrze przygotowanych i to, na co my zwracamy uwagę, to przede wszystkim wszystkie rzeczy związane z infrastrukturą, związaną z bezpieczeństwem. Wydawałoby się, że to są rzeczy bardzo standardowe i bardzo proste, tak naprawdę z jednego toru na drugi. Różnice są całkiem spore w sposobie, jak tory są przygotowane, jakie są przestrzenie, prawda, wokół toru, które pozwalają na to, żeby samochody mogły ścigać się bezpiecznie, jakość chociażby, prawda, obrzeży, tych wszystkich elementów, które mają zwalniać samochody w przypadku, jak już puszczą tor, więc przed każdym wyścigiem, nawet jeżeli tor jest używany regularnie, dokonywane są oceny jakby jakości utrzymania tej infrastruktury, tego jak tor został przygotowany, ewentualnie jakieś małe modyfikacje też muszą być odpowiednio tam sprawdzone i opisane, no i pod tym względem na pewno jest to jeden z lepiej przygotowanych torów, jakie mamy, przynajmniej w Europie. No, wiemy, że jest bardzo wiele dobrych torów, natomiast jest to jeden z bardzo dobrych i bardzo ciekawych, jeżeli chodzi o samą, prawda, sytuację i kształt. I tak jak powiedziałeś, tor, który jest bardzo, w mojej opinii przynajmniej, selektywny.
co nie jest kwestią, nie jest tak częste i nie jest sprawą wszystkich torów. Ale w jakim względzie selektywny? No, selektywny w tym sensie, że jakby te trudności, o których sobie już wspomniałeś, że są zmiany, prawda, rytmu, są ciasne zakręty i tak dalej, powodują, że zespoły mogą zrobić różnice w niektórych partiach bardziej niż na torach, które są równomierne albo które mają bardzo taką stałą charakterystykę, że jedzie się jednym tempem, więc Red Bull Ring na pewno należy do takich, gdzie można tam pokusić się o jakieś bardzo bardziej specyficzne ustawienia, które mogą zrobić różnicę. A nie chcę cię nieelegancko dopytywać, więc nie będę tego robił, ale bo tak powiedziałeś, że Red Bull Ring jest tak dobrze przygotowany i dobrze się współpracuje, czy ten poziom wśród torów jest wyrównany, czy zdarzają się tory, w których nie wszystko tak idealnie wygląda, bez konkretów oczywiście? Największym wyzwaniem są tory, które nie są torami stałymi, które są budowane na okres wyścigu, bo wiemy, że z założenia no, jakby cały montaż z jednego wydarzenia na drugie może być inny. Jakby jakość wykonania trzeba sprawdzić. Dodatkowo tory uliczne mają to do siebie, że wykorzystują części nawierzchni, która jest wykorzystywana do innych celów, więc często jest zmieniana albo odnawiana na okres wyścigu, więc jest to jakby trudniejsze zadanie dla inspektorów torów niż w przypadku torów, które są tak zwane permanentne. Więc tu bym powiedział, że to jest największa różnica. Poza tym mamy też ciekawy przypadek, to są tory, które są wykorzystywane również do wyścigów motocyklowych, które mają tam pewne specyficzne standardy związane z tymi wyścigami, które muszą też być zmienione i dostosowane do wyścigów samochodów i to jest z kolei taki inny przypadek, który też trzeba za każdym razem odpowiednio ocenić, bo to są też kwestie właśnie obrzeży, które są demontowalne, które muszą zostać zamontowane, odpowiedniej przestrzeni, która znajduje się za obrzeżami, gdzie te samochody, prawda, wyjeżdżają poza tor. Potem jest kwestia, prawda, zarządzania słynnymi już track limitami, prawda, związanymi też również z konfiguracją toru, także w zależności od tego, jak tor został wybudowany, to te wszystkie zadania są łatwiejsze lub trudniejsze do wykonania. No dobrze, to czas na nasze typy na podium. Obstawiamy pierwsze, drugie, trzecie miejsce. Ja zacznę. Max Verstappen, Oscar Piastri, Kimi Antonelli. Potem oczywiście będziemy to rozliczać i śmiać się, kto się zna na motorsporcie, a kto się nie zna, więc proszę bardzo. Max wygrywa wszystkie typowania, więc stąd się tak tutaj... Dlatego jestem taki arogancki, tak. Tak, faworafa. Ja? Proszę bardzo. Tak, dobrze. No ja obstawię Piastri, Verstappen, Leclerc. Ja, jeśli pozwolisz, wstrzymam się z typowania, bo wolałbym zostać tutaj bezstronny. A jeżeli mam coś typować, to na wyścig, który odbędzie się gładko, bez większych incydentów, bez sytuacji dyskusyjnych i żeby było jak najwięcej fajnego ścigania. To ja w takim razie mam jedno pytanie zastępcze. No teraz wyjdzie ten F1 Movie, to jest bardzo rozdmuchane, no i mówi się, że jakby tą wielką popularność Formuły 1 rozdmuchał serial na Netflixie. A w 2019 roku wyszedł film pod tytułem Ford vs Ferrari. Bardzo fajny film, zresztą bardzo dobry, który był o Le Mans. Nie był może do końca o WEC-u, ale był o wyścigach Endurance. Czy wy jako WEC, czy widzieliście jakiś wpływ tego filmu i czy są jakieś, nie wiem, pomysły, kroki, żeby też tym kierunkiem, który poszła Formuła 1 WEC czynić popularniejszym? Tak, ja pamiętam, jak ten film był prezentowany, to mieliśmy taką falę zainteresowań, pytań i to jest jakby bardzo dobry sposób na to, żeby popularyzować dyscyplinę i pewną filozofię wokół WEC-u, prawda? Bo ten film pokazywał jakby historyczną rywalizację dwóch marek. Mało kto wie i obserwuje, że ta historia gdzieś jakoś tendencja jest taka, że się powtarza. Nie zawsze są to same marki, nie zawsze ci sami aktorzy, ale akcji i ciekawych historii jest tyle samo do opowiadania, więc związane z tym również
są różne krążące historie po padoku i wydaje mi się, że w przypadku endurance prawdopodobnie zrobienie tego typu serialu czy serii, jak ma to miejsce w Formule 1, byłoby bardzo, bardzo ciekawym przedsięwzięciem, aczkolwiek format musiałby być inny, bo dynamika tych zawodów jest inna, jakby liczba zespołów biorących udział, kierowców i sposób, prawda, przygotowywania, w ogóle atmosfera w padoku jest troszeczkę inna, więc ja bym bardziej widział to w takiej postaci trochę półfabularnej, półdokumentalnej i tego typu przymiarki były w niedalekiej przyszłości, żeby znaleźć jakieś zainteresowane strony i partnerów, żeby tego typu produkcję podjąć. Na razie nie ma tego efektów, ale mam nadzieję, że w przyszłości będziemy mieli szansę poznać jakby więcej historii również od strony WEC-u, bo no widać, że jakby w nowoczesnym świecie to bardzo, bardzo pomaga, no żeby przybliżyć motorsport, szczególnie tym, którzy tej dyscypliny nie znają. Jak już widzę chociażby po efektach tegorocznego Le Mans, ilość osób zainteresowanych chociażby z Polski, prawda, w endurance wzrosła bardzo, bardzo szybko. Jak wiadomo, sukcesy narodowe budują to zainteresowanie. Myślę, że jakaś tam forma filmowa przedstawiająca te wyścigi na pewno by jeszcze temu bardziej pomogła. Widzę te plakaty. Ryan Gosling i Marek Nawarecki. I tam, wiesz, przebitki, że... No, zbliżamy się już do końca, więc ja od siebie chciałem bardzo podziękować Ci, Marku. I wszyscy widzowie piszą nam, że zapraszamy takich fajnych gości i jest nam bardzo miło, że to doceniacie. Ale dla mnie osobiście to też jest super ciekawe i super fajne poznawać ludzi, którzy doszli tak wysoko, tak wiele mają do powiedzenia i jeszcze do tego się znają, nie tylko mają do powiedzenia, więc dziękuję bardzo za tę rozmowę dzisiaj. Dziękuję za te miłe słowa i również bardzo miło mi rozmawiać z Wami i opowiadać o naszych zajęciach i moim zawodzie. Ja też pragnę podziękować Marku bardzo serdecznie za kolejną super rozmowę, kopalnia wiedzy i chcę tylko powiedzieć naszym widzom, że jak za jakiś czas wyjdzie wiadomość, że na przykład Polak jest prezydentem FIA, to moim zdaniem będzie to Marek. Nie wiem, gdzie twoja kariera prowadzi, jakie masz plany, ale wydaje mi się, że jeśli pójdzie w tę stronę, to FIA będzie miała chyba najlepszego prezydenta od dekad, więc po prostu trzymam kciuki, bo to by się też przydało. Dziękuję Ci bardzo, Czarku. Dziękuję Ci, Czarku, ale na razie bardzo mnie cieszy to, co mogę robić i jestem naprawdę szczęśliwy tym, że mogę łączyć pasję z pracą zawodową, choć nie zawsze jest to łatwe, to jest to naprawdę bardzo, bardzo miłe i daje dużo poczucia satysfakcji. Także dziękuję jeszcze raz za miłe słowa i za rozmowę. Dziękujemy. Dzięki wielkie, to był Codrive 84 i słyszymy się już niebawem. Partnerem odcinka jest Mubi.pl, oficjalny sponsor Tymka Kucharczyka. Thank you.